Proszę Państwa, rozpoczęliśmy wykwintny wieczór. Zaczyna się gala XTB KSW 105. Prosto z Areny Gliwice dla Was Paulina Klimek, a ze mną Denis Górniak, który zasmokuje tego szczęścia pierwszego zwycięstwa w organizacji i to w jakim stylu. W takim właśnie jaskiniowym, jak Twoja ksywka nam podpowiada. Dokładnie, weszłem na dosiad i było bam bam. Mieliśmy zaplanowane, wiadomo, że Michał wywodzi się z K1, także przez 3 miesiące głównie, wiadomo, robiłem też boks, ale głównie skupiałem się na grapplingu, na zapasach. Dużo spędziłem czasu na przykład w Zenicie Łódź z Marcinem Bandlem. Wiadomo, że topowy grapplingowiec w Polsce. Oprócz tego byłem na wielu sparingach w Czerwonym Smoku, w WCA, właśnie w Zenicie Łódź. Postawiłem dużo, żeby teraz się jak najlepiej przygotować, a tak naprawdę moje przygotowania trwają od stycznia, gdzie byłem jeszcze w Tajlandii. Powiedz mi, Denis, najważniejszy wniosek, który wyciągnąłeś ze swojego debiutu w KSW, niekoniecznie dla Ciebie pomyślnego, ale jak widać umiesz uczyć się na błędach. Tak. Tak jak mówiłem, nie chcę znowu, żeby wyszło, że się popisuję, ale ja po prostu byłem świadomy, że nie pokazałem swoich umiejętności w tamtej walce, za co też dziękuję Ci, Marku, bo jednak dałeś mi tą walką takiego kopa do jeszcze bardziej podkręcenia tej śrubki. Poprawiłem dużo chodzenia na nogach, co było widać, nie stałem w miejscu. No i w sumie plan, jaki mieliśmy, czyli jak Michał wejdzie z jakąś akcją, będzie chciał we mnie wpaść, wejdę po nogi, no i tak zrobiłem. Wspaniale, no to co, dobrze teraz zaczynasz, na nowo rozpędzamy się, Flintstone jak to ma w zwyczaju. Jak czujesz się teraz, z czego jesteś najbardziej zadowolony? Z czego? Że tak jak mówiłem, że moje dzieci kiedyś będą mogły powiedzieć i się pochwalić właśnie swoim rówieśnikom, że mają takiego dzielnego ojca, bo tak naprawdę byłem w głębokim bagnie, tak jak mówiłem, że nie jeden by się nie pozbierał, ja się pozbierałem, zagryzłem zęby, no bo nie chciałem tyle lat stracić, co poświęciłem temu sportu, no i chyba to. Bardzo Ci dziękuję za te słowa pełne szczerości, gratulujemy i celebruj. Dziękuję bardzo, chciałbym tu podziękować właśnie wszystkim tym klubom, którzy mi użyczyli przyjazd do siebie. Chciałbym podziękować wszystkim ogólnie firmom nabytowym, które mnie wspierają i tym firmom, które finansowo mnie wspomogły, czyli Bungie, Bandura, mój przyjaciel, Krymex, Koksownia Bytom, Royal, Usmabila, Maxtel, Martkar. Damian, pozdrawiam Cię. No jest bardzo dużo życzliwych ludzi, nawet takich, co pomagają mi, a nie potrzebują rozgłosu. Także o kim zapomniałem, bardzo Wam dziękuję i z całego serduszka. A KSW Team dołącza do pozdrowień i dołącza się też do podziękowań. Proszę Państwa, ja byłam pewna tego, nikt nie musiał mnie utwierdzać w przekonaniu, że XTB KSW 105 to będzie bomba, to będzie spektakl pełen fajerwerków. Mamy już drugie skończenie, a dopiero gala się rozpoczęła. Ze mną jest Adam Niedźwiedź, pseudonim Jiu-Jitsu Kills. Nie dam jakiś niedziół, tylko czarodziej parteru, proszę Państwa. Takie rzeczy są rzadkie. W współczesnym jiu-jitsu też, ale w MMA to są ultra rzadkie. A Ty dokonujesz, dopinasz swego i robisz, kurde, tutaj jakieś kręciołki nam. No, tak jak powiedziałem już w wywiadzie po walce, Kabul kiedyś pokazał, to musiałem pokazać mu to na żywo, że się nauczyłem i jakoś wyszło. No to ale tak, to było uśmiechnięcie się takie bardzo, bardzo szerokie do szefa. No tak, też fajnie, żeby widzowie wiedzieli, że mniej więcej tu się zakulisowo wszyscy znamy, mamy jakieś wspólne przeżycia i co, no i też pewnie smaczek dla jakichś fanów, bo przypomnijmy, że szef Kawulski jakby kiedyś był czynnym zawodnikiem, dobrze sobie radził, lubował się w tym parterze, więc mi tym bardziej no fajnie, że ktoś może mnie docenić, kto się na tym zna i wie, jak jiu-jitsu jest ciężkie. Adam, wszystko zaczyna się bardzo ładnie układać w Twoim przypadku. Dzisiaj też Igor ma ważny dzień przed sobą. Wy macie chyba dużo zmiany w swoim otoczeniu teraz, w swojej takiej rzeczywistości treningowej. Kill Cliff, bardzo ważne miejsce dopisane teraz jako Wasz klub wiodący. Myślę, że mogę tak zaryzykować takie stwierdzenie. Powiedz mi, spróbuj opisać w 2-3 zdaniach, co się obecnie u Was dzieje. No, w 2-3 zdaniach to mogę oficjalnie powiedzieć, że po tej walce nie będę już reprezentować Silesian Cage Club. Mamy jakieś tam plany z Igorem i to jest moja ostatnia walka pod szyldem Silesianu.
A dzieje się dobrze, no bo zajęliśmy się jakby sami sobą, skupiliśmy się na sobie, mamy bardzo dobrą atmosferę, mamy Aulanga z Killcliffu, cały team Killcliff się nami bardzo zaopiekował, tak jakby, że tak powiem, wziął nas w potrzebie i jesteśmy im bardzo wdzięczni. Trenerze Henry Hooft, bardzo dziękuję za możliwość trenowania z wami i no aż się wzruszam po prostu na samą myśl o tych ludziach. No bo po prostu są mocno życzliwi i tak jak mówię, zrobili to bezinteresownie, a to jest najważniejsze. Family Tak, tutaj nam Adam Bryż zza kulis. Zapraszamy Ciebie, Adam, na momencik, proszę tutaj przed kamerę, śmiało, 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 bo to jest family business dosłownie i w przynośni w Waszym przypadku. Nie, no u nas to cała rodzinka się bije, więc tak jak mówię, i dostarczamy sobie wzajemnie emocji i przeżywamy te przygody razem, także no ja jak najbardziej chcę to kontynuować i no i co, no i tworzyć wspólnie jakąś tam naszą przygodę, bajkę rodzinną w wojażę. No dobra, to teraz ostatnie pytanie w tejże serii, do Adama, tym razem numer 2. No ja. Gilotynka i omoplatka. Proszę nam wytypować dowolne skończenie, które będzie następne, zrobione nam tu przez Adama. Co typujesz? Kurde, brawo. Spokojnie, rodzinny biznes, Trudno ale się to wylosowało. zakulisowo. Proszę Państwa, niech będzie i brawo, a my dzisiaj Adamowi Niedźwiedziowi bijemy wielkie, wielkie brawo. Dziękuję. Proszę Państwa, trwa właśnie gala XTB KSW 105, z tej strony Paulina Klimek, a ze mną Laura Grzyb, która w swoim zawodowym debiucie, aż mi się plącze z tego Twojego pokazu język. Słuchaj, bardzo pokazujesz nam wspaniale, o co chodzi w boksie, w pięściarstwie, w boksie klasycznym. To była przepaść umiejętnościowa, jeżeli chodzi o Twoją dyscyplinę, ale powiedz mi, jak było Ci w tym MMA? A szczerze powiem, że czuję teraz i czułam właściwie w oktagonie, że mogłabym zrobić jeszcze więcej, ale nie chciałam zaryzykować, bo wiedziałam, że ten debiut jest najważniejszą walką w moim życiu, bo debiut ma się tylko raz i trzeba pokazać, że kontroluje się walkę, więc mogłam zrobić więcej, zrobiłam tyle, ile potrzeba, żeby wygrać i się bardzo z tego cieszę i mówiłam wielokrotnie, żeby nie porównywać mnie do innych pięściarzy, którzy wchodzą do MMA, bo ja jestem jedyna, Laura Grzyb jest jedna i nikt nie bije się jak Laura Grzyb i że ja będę zupełnie inną zawodniczką niż reszta pięściarzy wchodzących do MMA. Dobra, to chciałabym, żebyś tak szybko zrobiła sobie analizę taką szybciutką, jeszcze na gorąco w emocjach. Jedna rzecz, która Ci się bardzo podobała i jedna rzecz, którą oceniasz na minus w tym wszystkim, co się przed chwilą działo w klatce. Bardzo mi się podobała kontrola w presji, moje szybkie nogi, no i na pewno nie podobała mi się końcówka, którą chyba chciałam sobie po prostu doleżeć do końca, bo wiedziałam, że wygrywam. To było niepotrzebne, ale jest zwycięstwo i to jest najważniejsze. A teraz zapytam Ciebie o przeciwniczkę. Jeżeli czymkolwiek zaskoczyła Ciebie dzisiaj Gabriela? Nie zaskoczyła mnie zupełnie niczym. Wszyscy myśleli, że będzie silniejsza fizycznie, że jak mnie złapie, to nie wiem, co tam będzie ze mną robić, a chyba ja jej pokazałam parę razy, że wcale jej siła fizyczna nie jest większa od mojej. Myślę, że sobie poradziłam. W materiałach, które poprzedzały Twoją walkę, mówiłaś, że najbardziej w tym MMA nie podoba Ci się ogólnie obolałe ciało i siniaki, że to jest najgorsza rzecz. Słuchaj, teraz będzie tylko tego i jeszcze więcej, wiesz o tym. Wiem, że będzie jeszcze więcej, ale tak naprawdę w tych przygotowaniach jest tego o wiele więcej niż na samej walce, więc jeśli wytrzymałam teraz z tymi chłopakami, z trenerem Radzikiem, który mnie po każdym treningu kopał i wychodziłam z wielkimi krzakami na nogach, to wiem, że już wytrzymałam wszystko. Jaki pomysł na celebrację takiego ważnego momentu, jakim jest debiut, to co sama podkreśliłaś? Na pewno spędzę ten czas z rodziną, której bardzo, bardzo długo nie widziałam, a dziś wszyscy przyjechali tutaj do mnie. Święta spędziłam praktycznie w samotności i ostatnie pół roku spędziłam w samotności, więc no na pewno po prostu z rodziną. No to życzymy Tobie ciepłych, anielskich i takich serdecznych chwil z rodziną, bo już agresji i walki koniec, mówimy temu stop i celebruj, Laura, bo to jest Twój moment, wspaniały debiut. Dziękuję bardzo, bardzo się cieszę, że się podobało, mam nadzieję, że się podobało. Zrobiłam tyle, ile trzeba było, żeby wygrać i to jest najważniejsze. Dziękuję. My również dziękujemy. Proszę Państwa, nadal jesteśmy w trakcie trwania gali XTB KSW 105. Z tej strony Paulina Klimek w asyście wspaniałego Piotra, który będzie tłumaczył nam dzisiaj z portugalskiego, ponieważ Augusto Sakai w bardzo ciężkim, ale bardzo dobrym boju, to było prawdziwe, mocne MMA, zwycięża dzisiaj z Szymonem Bajorem. Augusto, gratuluję Ci Twojego wspaniałego zwycięstwa, ale nie było łatwo, musisz przyznać. Então, parabéns pela sua vitória, muito boa, muito bonita, mas você tem que admitir que não foi fácil para você. Não foi fácil. Desde o começo eu sabia que não ia ser fácil, ia ser uma luta dura. Bajor é um cara muito duro.
E eu sabia das dificuldades, mas eu tinha certeza da minha vitória, porque eu sei o quanto eu trabalhei duro para isso. No, my od samego początku nastawialiśmy się na ciężki bój, no bo wiadomo jakiej klasy zawodnikiem jest Szymon, także tutaj nikt się nie spodziewał spacerku, no ale mam takie poczucie przede wszystkim dobrze wykonanej pracy, no i też z tego względu nie wątpiłem w zwycięstwo, no bo po prostu no, zrealizowaliśmy założenia naszego planu i no to były efekty, owoce naszej pracy. O. Augusto, powiedz mi, w jakiej płaszczyźnie Szymon zaskoczył Ciebie najbardziej? Gdzie sprawił Tobie najwięcej trudności? Qual parte do jogo dele te surpreendeu o máximo? Teve alguma parte do jogo dele que te surpreendeu? Eu achei que ele insistiu bastante no jogo em pé, e isso me surpreendeu um pouco, mas eu estava muito preparado, tanto para jogar em pé quanto no chão. Então me surpreendeu, mas não teve problema. Spodziewałem się, że Szymon mniej będzie się bił, mniej będzie chciał się ze mną bić w stójce. Spodziewałem się więcej grapplingu z jego strony, no ale on postanowił się jakby odwołać do walki w stójce, ale też byłem na to przygotowany, no, dużo tego trenujemy, także wszystko się potoczyło po mojej myśli. Augusto, tym zwycięstwem nad Szymonem udowadniasz nam, że jesteś w topie dywizji ciężkiej KSW, ale teraz ogłoszono w czerwcu walkę Fila z Arkiem Wrzoskiem. Co powiesz na ten temat, bo jesteś i z jednym i z drugim panem związany jakoś. Então, com essa vitória você vai subir muito no ranking, né? Você é com certeza dos melhores lutadores aqui do peso pesado, mas o KSW acabou de anunciar a disputa do cinturão entre o Phil De Vries e o Arek Wrzosek, que você tem uma conexão com os dois, né? Qual a sua opinião dessa luta? Eu acho que é uma luta muito dura para os dois. Acredito que o Arek tem mais chance no início da luta. E se a luta prolongar mais, eu acho que o Frills leva uma certa vantagem. Então é uma luta equilibrada, mas a minha opinião é essa. No moim zdaniem to będzie wyrównana walka i widzę szansę na zwycięstwo u obu, ale prognozuję, że potoczy się w taki sposób, że im dalej w las, tym większe szanse będzie miał Phil De Vries. Jeżeli Arek Wrzosek ma wygrać tą walkę, to powinien to zrobić na początku, a z czasem po prostu szanse na zwycięstwo Phila będą tylko rosły. Ostatnie pytanie ode mnie i będziesz już mógł sobie celebrować. Poprosiłeś, żeby walczyć jak najczęściej w organizacji KSW. Jak widzisz ten rok dla Ciebie? Czy chciałbyś jeszcze zawalczyć raz, może dwa? Então, você pediu para o KSW te dar bom ritmo da luta, né? Quantas lutas você vai querer fazer esse ano ainda? Se tiver mais duas lutas esse ano, eu quero muito e espero que o SW me dê isso, independente do adversário. Niezależnie od tego, z kim miałbym się bić, chciałbym przynajmniej jeszcze 2 razy zawalczyć w tym roku. Augusto, gratulujemy, bo to jest bardzo ważne zwycięstwo. Pierwsze w KSW, ale jak bardzo znaczące, możesz świętować. Parabéns, foi a sua primeira vitória aqui no KSW, mas foi uma vitória muito importante. Agora é o tempo de comemorar. Sim, estou muito feliz com essa vitória e é a primeira de muitas. Obrigado KSW, obrigado a todo mundo aqui. Estou muito feliz. Jestem bardzo zadowolony z tego zwycięstwa i jestem przekonany, że to jest pierwsza z serii zwycięstw. Dziękuję KSW, dziękuję Tobie, dziękuję tutaj wszystkim, jestem bardzo szczęśliwy. Muito obrigada. Proszę Państwa, nadal tkwimy w ferworze gali XTB KSW 105. Z tej strony Paulina Klimek, jesteśmy w arenie Gliwice, ze mną Kacper Wiór Koziarzemski, który przed chwilą tutaj mi narzeka, że przytkało go w pierwszej rundzie, że chyba nie ma kondycji, ale nie tak wygląda nieposiadanie kondycji, gdy naparzasz przez 3 minuty nieustannie. No tak, witam Państwa serdecznie. A teraz w sumie już nie myślę o kondycji, ale dociera do mnie. W pierwszej rundzie kopnąłem i popatrzyłem na dół i zobaczyłem, że mój duży palec jest wygięty jak piorun. Ale postanowiłem o tym nie myśleć i kopać dalej, no bo to był plan na walkę. Jak widzieliście, to te kopnięcia się sprawdzały dosyć mocno. Tam 2 razy przykuśtykał na tą nogę i pod łokieć chyba też tam weszło, ale już nie będę Was zanudzał, wszyscy widzieliście walkę. Cieszę się zajebiście. Kacper, mówisz, słyszycie ten dźwięk, to podarte kupony. Powiedz mi, czy pozycja underdoga, ona jakoś wpływa na Twój mental w przygotowaniach, czy wpływa jakkolwiek, czy masz już po prostu na tyle przepracowane te psychiczne kwestie, że nie robi to Tobie różnicy? Wiesz co, nie pracuję żadnym trenerem mentalnym, nigdy nie pracowałem. Zawsze to po mnie jakoś spływało. Mniej pewnie się czułem w momencie, kiedy czułem, że przygotowania nie szły. Pomyślnie nie przerobiłem pewnych elementów, a w te przygotowania naprawdę włożyłem całe serducho, cały portfel, bo co tydzień jeździłem tam do autobusa do Łodzi, jeździłem na obozy, poświęcałem naprawdę dużo. Już teraz z żoną parę razy zastanawialiśmy, czy może nie pożyczymy od kogoś pieniędzy na ratę, bo może nie być na koniec miesiąca, ale
Zajebiście się cieszę, kamień z serca. Cieszę się, że też pierwsza walka pod batutą Asi Jędrzejczyk poszła po myśli, więc mam nadzieję, że to teraz pójdzie, no bo kurczę, może nie każdy wie, no bo tej szerszej publiczności jeszcze nie jestem na tyle znany, ale ty jak śledziłaś moje walki, moje początki, te paskudne kontuzje, które mi się przydarzały, te niefortunne pasy, zwycięstwa, porażki, no nie jeden by się podłamał już i rzucił rękawicami, a ja zagryzłem zęby i leciałem dalej, no i jak widzicie, to prezentuje bardzo mocno. No i widać tego efekty, czyli podsumujmy, 13 zwycięstwo w zawodowej karierze, 3 z rzędu obecnie pod flagą KSW, rozpędzony, nowy management, wyżej wspomniana Asia Jędrzejczyk, no i ty z bardzo, bardzo dobrym nastawieniem, spokojnie, finansowo na pewno się odkujesz, wierzymy w to, bo z takimi efektami też przyjdą w końcu lepsze pieniądze. Powiedz mi, jak sobie wyobrażasz resztę tego roku? Wiesz co, ja już rozmawiałem z Asią, że jestem zawodnikiem, który nie bije dużo kilogramów. Ja na co dzień, ja do tych przygotowań ważyłem 85,5 kg 3 miesiące temu. Kacper, ksywka wiru zobowiązuje. Z dietetykami robiliśmy masę. Jadłem po 4,5 tysiąca kalorii, wrzucałem w siebie jedzenie i przytyłem 300 gram przez 2 miesiące. I już postanowiliśmy, że po prostu to będziemy utrzymywać, więc ja nie potrzebuję dużo czasu na przygotowania, jestem cały czas w treningu. Jestem w miarę kondycyjnie też cały czas gotowy do walk, bo brałem też walki za Senswa, więc no jak przy dobrych wiatrach chciałbym te 3 walki zrobić w tym roku, nie? No bo nie oszukujmy się, trzeba być aktywnym, zwłaszcza jak wchodzę w swój prime, nie? Dobrze, Kacper, ostatnie pytanie ode mnie, już możesz sobie śmiało celebrować. Jak blisko było jeśli chodzi o tę gilotynę? Bo tam było, w pewnym momencie była taka doza zagrożenia chyba. Oglądaliście moją walkę z Krakusem? Oglądaliśmy. No to wiecie, że nie tak łatwo mnie udusić. Gilotyn bardzo dużo przerabialiśmy. Bardzo dużo przerabialiśmy. Gilotyna nie było blisko, ale byłem w takiej niekomfortowej pozycji, że lekko mnie podduszało, więc wolałem oddać na chwilę pozycję, żeby wstać przez żółwia, bo dużo też tego robiliśmy. Jasne. Więc nie czułem się jakoś turbo zagrożony, no ale wiem, że sędziowie to punktują teraz jako próba poddania i dlatego tak to myślałem, że u niektórych sędziów mogła mi uciec ta runda przez tą gilotynę, więc mój błąd tutaj, nie? Ale nie, tak w skali do 10 to było takie 5/10. Nie no, była inteligentna obrona, właśnie bardzo fajnie podkuliłeś to kolanko, a ten żółw to i tak uratowałeś, bo szybko tam pobiegłeś do klatki. Wszystko chyba jednak mimo wszystko było pod kontrolą. Wolałam zapytać o dozę małego niebezpieczeństwa. Proszę Państwa, Kacper Koziarzemski zapowiada, że jest rozpędzony jak nigdy. My widzimy to. Efekty na papierze też już są. Czekamy na więcej. Powodzenia. Dziękuję bardzo, wiór jest gotowy porozpychać się w czubie. Dziękuję. Dzięki. Proszę Państwa, Eddie Hall szokuje świat. Potrzebował tylko 30 sekund na to, żeby rozprawić się z Mariuszem Pudzianowskim. Okazało się, że siła wygrywa z doświadczeniem. It occurs that power beats the experience, beats the knowledge, beats all know-how. You made it. Yeah, look, it's power, it's strength, but it's a good combination. I've had 2 very good coaches that have taught me to put that power into action, and yeah, so I just knew if I could land this right hand clean on the face, it's not good news for anybody. So I did just that, and you can see the result. Look, Eddie, this little lack of timing when it all started and you were still sipping the water from the corner, pretty silly, pretty funny though, but you still went on the right track, you went back. Yeah, the fights I'm used to, you sort of sit in the middle, Yeah. the ref says the rules, you shake hands, that's what I was expecting. So my fault, I went for a drink and then the ref was like, fight. I was like, Yeah. really? I didn't know what the fuck was going on. So yeah, my fault, but I know for future, when they're both in the cage and the ref's there, get ready to fight. This underhook throw over underhook, pretty impressive way to take the person down, to be honest. Yeah, look, we've done a lot of work of, the framing and everything. And again, it might not work for a lot of people, but for someone that's 150 kilo who's super strong, it works. So it's, I've got to use my strengths against my strengths. Look, it looked like you almost threw a ball, really. Well, I don't know about that, but I was having fun in there. I was having fun, and I was ready to keep going. I was very anticipating to go the 2 4-minute rounds. I really was. I thought it was going to go the distance, but I'm also very happy it ended very quickly. And I have to admit, using such vocabulary as framing in MMA, it's very mature. I'm impressed, to be honest. Is it Tom Aspinall's work?
Look, I've done a lot of work with Tom, but to be honest, I've had two amazing coaches, G Oaks and Jake Oaks, and they have just been with me every day for pretty much a year, and we've been doing non-stop framing, get-ups, bridges. We've spent so much time on the floor, which I didn't get to showcase. So yeah, you know, it's a shame I didn't get to showcase what I wanted to, but I'm still happy for the win. All right, last question from me, and I'll let you free. Listen, try to pick 3 words only to describe your experience here in being in the KSW. 3 words only. Power meets power. Okay, fair enough. You either combine it into a sentence that makes sense. Perfect. Listen, guys, this is somebody who shocks not only the world, he just shocks like the earth, I would say, the universe maybe, if there are extraterrestrials alive. Listen, ladies and gentlemen, Eddie Hall, that was a pleasure. Thank you very much. It's been a pleasure talking with you as well. Thank you. Thank you, Eddie. Much Thank you. appreciated. Thank you, guys. Thank you. Proszę Państwa, gala XTB-KSW 105 dostarcza nam nie lada wrażeń. Nadal nie możemy się uspokoić po poprzednich pojedynkach, a ciągle kolejne zaskakują nas tym bardziej. Oto Oskar, co ja mówię? Artur Szczepaniak, King. No mamy trochę tych Szczepaniaków w KSW, przyznajmy. Jest kilka, jest. King, nie bez powodu. Słuchaj, 13 twoje zwycięstwo, ale teraz chyba tak bardzo ważne, bo znowu jesteś o krok od walki o pas. Racja. To było jedno z najtrudniejszych przygotowań w mojej karierze. Dużo się stało, ale no wyszło jak wyszło. Walka wygrana, taki był plan gry. Wiedziałem, że Igor jest bardzo mocnym przeciwnikiem, bardzo lubiłem przygotowania. Był w Ameryce, dużo poświęcił, też dużo poświęciłem w moich przygotowaniach, więc wygrał najlepszy. Cieszę się, że sędzia przerwał tą walkę tak wcześnie, ale wcześnie. Po tych ciosach w parterze, ponieważ nie wiadomo jakie były szkody dalej. I no, czekam na main event, tak? Kto wygra, z kim będę mógł się zmierzyć i tak dalej. Artur, powiedz mi, czego najbardziej się obawiałeś? Nie wiem, czy można mówić o strachu, ale czego najbardziej nie chciałeś, żeby się wydarzyło w walce z Igorem? Na pewno musiałeś przygotowywać się jakoś wyjątkowo pod pewne rzeczy. Ja Igora widziałem jak mojego bliźniaka. Tak? Mogę powiedzieć. Podobne style, w stójce też sobie radził. Zapasy, parter też miał ok, tylko myślę, że on z pleców w parterze lepiej pracuje niż ja, ale ja tam z góry lepiej pracuję, więc patrzyłem na niego, jakbym z samym sobą musiał walczyć, wiesz, że on też się dobrze ruszy na nogach, też ma dobrą kontrolę, też ma dobre zapasy, też ma dobrą stójkę, więc przygotowałem się, jakbym miał się walczyć z samym sobą. Wiedziałem, że będzie mocny, fizycznie, psychicznie też będzie bardzo silny i będzie ciężko z nim rywalizować, dlatego się przygotowałem jak najbardziej mogłem i wiedziałem, że walka nie potrwa więcej niż 3 rundy. Artur, przyzwyczaiłeś nas do tego, że jeżeli już poczujesz krew, to bardzo dobrze wiesz, jak rozpuścić ręce, jak to skończyć przed czasem. Masz wspaniałe skończenia na swoim koncie, jeśli chodzi o występy w KSW. Czy jesteś w stanie nam sprzedać jakiś przepis na to? Jak kończyć walki? Jak kończyć walki? Tak jak każdemu mówię, ja jestem jak taki gladiator, jak kiedyś mówili. Klaska się zamyka i mówię, ktoś musi wyjść z tego żywy. Ja nie idę po to, żeby brać punkty, kleić się, żeby pewna wygrana była. Idę po to, żeby znokautować i opodać przeciwnika, żeby na pewno wygrać. Nie daję nigdy sędziom, żeby punkty dawali i wychodzę do domu zdrowy. No to co, teraz chyba czas na jakieś deklaracje, że jesteś gotowy o te najwyższe trofeum. Tak, jestem gotowy, zawsze byłem i mam nadzieję, że mnie teraz no raczej w rankingu pewno podskoczę do góry trochę i zobaczymy, kto wygra w main evencie, jakie będą plany, więc nie, czekam, jestem ciekawy, muszę zobaczyć jeszcze walkę, jak wygrałem, jakie błędy popełniłem, bo wiedziałem, że tak będę, nie wiem jak długo ta walka trwała i zobaczymy właśnie co będzie. Dobrze, ostatnie pytanie ode mnie. Od twojej ostatniej walki o pas tutaj, bo już jedną miałeś w KSW, do tego Artura, którego widzimy teraz. Co się zmieniło? Jak innym zawodnikiem teraz jesteś? Jestem lepszym atletą, mogę powiedzieć. Zacząłem nie tylko treningi, ale żyję jak zawodowiec, czyli 24/7 poświęcam się sportu. Przed tą walką z Adrianem jeszcze pracowałem, jeszcze musiałem robić to, jeszcze tamto. Teraz mieszkam z dziewczyną, mamy swój rytuał. Wiem, że treningi i walki są dla mnie najważniejsze, więc mam duże wsparcie wszystkich wokół mnie. I jest tylko jeden fokus, jeden cel i
do tego dążymy. Nie bądź taki skromny, już nie dziewczyną, a narzeczoną. Oczywiście gratulujemy oświadczeń Tobie i Melanie. Piękna droga przed Wami. Niedługo będą obowiązki nie tylko zawodnika, ale i męża. Trzymamy kciuki, żeby to wszystko się ładnie układało. A teraz świętuj! Oczywiście dziękuję bardzo i będę świętował i pozdrawiam wszystkich i dziękuję za wsparcie. Dziękuję. Dziękuję. Dzięki. Proszę Państwa, nadal trwa ferwor gali XTB KSW 105, z tej strony Paula Klimek w iście graplerskim duecie, już mogę to śmiało powiedzieć. Kamila i Artur, wspaniałe zwycięstwo, trójkąt rękami. Te odwiedziny regularne u Berserkers Team robią robotę. I Ty też chyba robisz robotę, pani coach. Ja uczę Artura jiu-jitsu w sypialni. A tak poważnie byliśmy, no tak szczerze zupełnie mogę już to powiedzieć, bo jesteśmy po walce. Ale powiem wam tak, byłem u Michała w gymie, zresztą byłaś z nami. Udusiłaś dziewczyny, niedobra jesteś i zemdlała. Ale byliśmy właśnie i było takie coś jak Kakari Gejko, oni mnie strasznie na to straszyli mnie bardzo. No i powiem wam, przetrwałem, ale było mi ogromnie ciężko i po przyjeździe ze Szczecina miałem taki kryzys psychiczny, bo zdałem sobie sprawę, że to MMA ma jeszcze dużo przede mną i uwierzcie mi, teraz już to mogę powiedzieć, ale miałem takie doły psychiczne. Tu pozdrawiam mojego psychologa, pana Andrzeja, który pomógł. No, Kama zresztą wie, co się ze mną działo i co przechodziłem od 2 tygodni, uporządkowałem głowę i bardzo się tej walki nie, że obawiałem, ale zastanawiałem się, kurde, kolejny kickboxer, Arka, a tutaj walka, więc dużą presję miałem w tym pojedynku. Artur, my dużo wiemy o Tobie, było dużo różnych materiałów, Battle Course nie tylko, wiele różnych formatów. Twoja głowa dała radę. Kamila, a jak Ty przeżywałaś to wszystko, bo dużo się dzieje jak zwykle, Ty jesteś kobietą, kobieta to emocje, a na dodatek wiesz, z czym to się je, co się działo w Twojej głowie przez cały czas obozu i podczas walki. Wiesz co, no były takie ciężkie chwile, Artur miał naprawdę doliny, ale takie doliny, wróciły te stare demony. I raz było dobrze, raz było źle. Ja się bałam, że on dzisiaj jak po prostu przez ten tydzień ostatni miał świetny humor i bałam się, że po prostu jak będzie wychodził do walki, żeby go tylko znowu te demony nie dopadły, bo on tak czasami ma, że po prostu jeden dzień jest okej, a drugi dzień jest masakra. Ale w życiu nigdy bym się nie spodziewała, że on wygra przez poddanie. Nie no, rewelacja. Ładnie zmienił stronę z tej połówki, nie? No nie no, wiesz, tak śmignął sobie pyk, tutaj na drugą stronę, duszenie trójkąt rękami. Nie, to jest... Zaczynam w niego wierzyć, w to jego jiu-jitsu. Nie, powiem wam zupełnie szczerze, no miałem dużą presję i tą presję dzisiaj przezwyciężyłem, więc cieszę się bardzo, bo kolejny kickboxer, moim celem jest Arek, wiadomo, Arek odskoczył, życzę mu i naprawdę wierzę, że on zdobędzie tego mistrza, pokona De Vriesa, ale przegrywając z Errorem mógłbym już śmiało zapomnieć o jakimkolwiek rewanżu, więc miałem podwójną presję, też oczekiwania kibiców, bo Artur Szpilka wciąż budzi emocje, ludzie przychodzą, zresztą słyszeliście, zawsze przyjeżdża do mnie ta grupa ludzi, więc to oczekiwania były duże. Tu chciałem podziękować Michasiowi, Mamedowi, Morsikowi, wszystkim tym wariatom, którzy mnie zawsze wspierają, są ze mną w szatni, no to było wspaniałe, nie wiem, że ludzie, przyjaciele to jeszcze legendy KSW. A ja chciałam coś pokazać, mogę? Ja i tylko to pokażę i idę, bo chciałam to zrobić. Zapisałam sobie nawet ten filmik. Errora. O, zapisałam sobie nawet ten filmik. Czekajcie, jeszcze raz go przewińmy. O, i chciałam też teraz to zrobić. Error. No, dziękuję, ja sobie idę już. Dobrze, Kamilko, a ja Cię jeszcze delikatnie, ale jednak pomęczę. Słuchaj, mówisz o presji, ale wyobraź sobie, jaką presję musi mieć Twój przeciwnik i wszyscy wokół, którzy widzą, jakich Ty masz kolosów w narożniku. Twój narożnik to już jest presja sama w sobie. Mamet, Misi, dokładnie. No. Kostka, mój przyjaciel. Masz rację, tylko wiesz, o co chodzi tak zupełnie szczerze. Presja, wiesz, z ludźmi z narożniku to jest jedno, ale uwierzcie mi, że jak nikt nie walczył i ja naprawdę wniosłem dzisiaj ze sobą olbrzymie brzemię, bo nałożyłem sobie też bardzo duże oczekiwania i kurczę, wiesz, nie chciałem przyjąć tego kopnięcia, dlatego odchodziłem, tu przyjąłem cios na cios. Tak naprawdę nie poczułem go jakoś bardzo, no ale jednak wylądowałem na glebie, nie? I tu nagle później to odwrócenie, także się cieszę, też muszę teraz popracować więcej z chłopakami w WCA, czyli z Arbim, z Anzorem, z nimi, no i z chłopakami, co nie, więc to jiu-jitsu będzie lepsze i w ogóle MMA. No i będę Was odwiedzał oczywiście. No na to liczymy, bo jak widać działa to. Słuchaj, nie będę męczyła w takim razie więcej, bo wszystko, co potrzebujemy, zostało powiedziane. Jak jeszcze tylko powiedz mi, jak sobie widzisz siebie w tym roku? Jeszcze będzie szpila w klatce. Mam nadzieję, no słuchaj, to wszystko jest kwestia Martina, Maćka i Woja, bo to Woju tam wszystko ogarnia. Ja chciałbym, kurczę, no tą poprzeczkę stopniowo podnosić. To nie jest tak, że wiesz, ja sobie tak szczerze po czasie
zdałem sprawę z tego, że jednak to kickboxing, te umiejętności, które ma Arek, były dużo za duże, które sobie tak wycelowałem. Boks to jednak nie MMA. No i chcę stopniowo. Zobaczymy, co Martin ma do przygotowania i czekamy. Oczywiście, a my również czekamy w tym napięciu. Proszę Państwa, Artur Szpilka. Dziękuję bardzo, pozdrawiam Was serdecznie. No i to zawsze ten sam, a jednak inny. Dzięki. Proszę Państwa, właśnie skończyło się to cudo, bo nie wiem jakiego innego słowa użyć, żeby opisać galę XTB, KSW 105 i wisienką na torcie. Na olbrzymim, gigantycznym torcie była Wasza walka, Andrzej, i myślę, że my wszyscy jesteśmy zwycięzcami dzięki tej walce, bo już teraz okrzykiwana jest walką roku, walką dekady, walką historii organizacji. Czy ty jeszcze nie jesteś świadom, co Wy zrobiliście, ale obejrzysz sobie i będziesz? Wiesz co, słuchajcie, ja nie czuję się przede wszystkim przegrany, nie? Nie powinieneś. Świetnie się zaprezentowaliśmy z jednej i z drugiej strony. To jest werdykt sędziowski, który mógł pójść w jedną i w drugą stronę. Jednak jak wszyscy wiemy, mistrza trzeba pokonać, a nie tylko wypunktować, ani z nim powalczyć. Jednak no, w tym przypadku Adrian okazał się tym lepszym mistrzem. To nie był mój może jeszcze dzisiejszy czas, jednak jestem z siebie bardzo dumny, z całego przygotowania, z samej tej walki. Mam tylko taki zaraz tego, co się działo. Jednak wiem, że się działo, tak? Że było krwawo z jednej i z drugiej strony. Były jednej i drugiej strony momenty. Cieszę się bardzo, że przewalczyłem 5 rund, tak? Dałem te show przez 30 minut, można powiedzieć. Wiem, że kibice to świetnie oglądali. Nie wiem, co mi się w mediach działo, ale myślę, że każdy kibic mógł wyciągnąć z tej walki to, co chciał, to co było, co MMA jest piękne, to myślę, że w tej walce było wszystko, co trzeba było. Słuchaj, do walki jeszcze dojdziemy i do jej przebiegu, ale Andrzej, co jest dla nas najważniejsze w tym wszystkim, że po walce uklęknęliście razem między sobą i chyba był jakiś taki rozejm. Co powiedziałeś Adrianowi? Słuchajcie, no wiesz co, powiedziałem mu, że charakter, możemy się nie lubić, nie? No bo każdy z ma swój styl, swoje bycie, swoje ja, ale no sportowo trzeba mu oddać ten szacunek, nie? Że podjął wyzwanie w stójce, jednak dążył do tego obalenia, bo wyczuł się tam lepiej, widać to było. Ja próbowałem obronić kilka tych obaleń, nie udało mi się go skontrolować, obrócić. No jednak, no i też tam jakąś kontuzję z tego, co widziałem, chyba złapał, ale mimo to charakterem chciał się bić, no ja tak samo nie odpuszczałem. Jednak fajnie to wyglądało. Podziękowałem mu za tą walkę, tak? No mówię, no możemy się nie lubić, ale no sportowo to jest federacja sportowa i szanujmy się po prostu i z tym przekazem chciałem mu w ogóle podziękować za tą walkę, bo była bardzo ciekawa i cały czas co się działo, dużo zwrotów akcji, jednak no mówię, no duma jest i na pewno pozostanie, nie czuję się przegrany. Właśnie chciałam nawiązać do tego, czy zauważyłeś ty bądź twój narożnik, że tam prawdopodobnie jakaś kontuzja się wdarła, ale już sam przyznałeś, że tak, że byliście tego świadomi. Słuchaj, muszę zapytać o ten moment. Czy żałujesz tego wpięcia za plecy w rundzie 3, bo tam gdyby nie ten sweep, gdyby nie to właściwie stoczenie się z tej śliskości podyktowanej potem, mogło być zupełnie inaczej? Mogło być, słuchajcie, to są zwroty akcji, ciężko też tak skontrolować śliskiego przeciwnika. Sama wiesz, bo sama trenujesz, wiesz jak to jest wejście za plecy, jeśli jest mokry przeciwnik, to łatwo się zesweepować z niego, zrzucić cię. No i w tym przypadku wykorzystał, to ja nie zdążyłem się tego skontrolować, dobrze nie wpiąć haków, zapiąć seatbeltsa, także no jest doświadczonym zawodnikiem, no przerobił dużo rzeczy, słynie z tego, więc no i mój błąd, jego przewaga, przepraszam, w tym przypadku, no i ześcisnąłem się i znowu musiałem pracować z pleców. Dobrze, teraz Adriana nie będzie, jeśli chodzi o media, musi być hospitalizowany, natomiast chciałam zapytać o twój stan zdrowia teraz. Jak się czujesz? Widzimy parę naklejek różnych, już jesteś zbadany. Ile zdrowia z ciebie ta walka wyciągnęła? Ile cię kosztowała? Wiecie co, no nie, jest to zdrowia. No jestem przygotowany wydolnościowo, jak widzicie, rozmawiam z wami normalnie. Może czegoś brakło, nie wiem, może troszeczkę te ręce trochę napuchły po tym zrywaniu tego klincza, jednak wkładałem tam trochę tej siły. Nie wiem, nie chcę teraz wyciągać jakichś wniosków, co tam mogło braknąć, jednak no widzicie, jestem przygotowany byłem. Może troszkę zabrakło tej pracy wstawania do góry, jednak czułem się, tam menadżer mi podpowiadał, żeby pracować z tych pleców, żeby obijać. Adam trochę mnie docisnął do tej klatki, brakło mi tego takiego dystansu, troszeczkę tego pracowania tymi młotkami. Szukałem tego, jednak długie ręce, jednak troszkę ciężej mi było pracować z tego dystansu, odpychać go, bo dobrze to klinczowo, jednak słynie z tego. Kurczę, no muszę na chłodno to oglądać, jednak czuję się dobrze, no parę ran, ale no to słuchajcie, no
no nie jestem Mayweatherem, żeby nie dać się trafiać, no to jest normalne, no każda walka wymaga od nas obrażeń, jakichś sytuacji, w których jesteśmy porozcinani, porozbijani, jednak w tym przypadku ani duma, ani moje zdrowie nie ucierpiało, jednak delikatnie tam jakaś ambicja, która powoduje to, że jest ten czerwone światełko, ale tak jak powiedziałem, nie czuję się przegrany. Bardzo się cieszymy, że w takim razie nie zabrało Ci to dużo zdrowia. O te trafienia chciałam zapytać, bo tam te bomby zarówno z Twojej, jak i z Adriana strony były niesamowite. Ten impet i te trafienia, my to wszystko odczuwaliśmy tak naprawdę emocjonalnie na pewno. Chciałam zapytać, czy był taki moment, że ustrzelił Cię Adrian i być może się podwoił, potroił, może poczworzył w Twoich oczach? Wiesz co, był tam jakiś jeden cios, który musiałem się cofnąć, ale to wiesz, nie takie sytuacje były, które chciały mnie złamać, jednak nie dam się złamać, czy to palec w oko, czy coś. Ja staram się zawsze w tych trudnych sytuacjach dalej być agresywny i wciągać nawet swoją ofiarę na ciężkie wody. Słuchajcie, no były zwroty akcji z jednej i z drugiej strony. Mogło się to skończyć jedną, drugą stronę, mogło się to skończyć przed czasem. No jednak fajnie, że to trwało 5 rund, bo ja jestem z tego dumny i chyba ta walka zasługiwała na to, żeby trwała tyle czasu i była bardzo krwawa. No i my dziękujemy, że my na to zasłużyliśmy, bo to był spektakl godny takiej gali. Dzisiaj było naprawdę wspaniale, jeżeli chodzi o całą rozpiskę, ale wy przebiliście po prostu poziom zenitu, naprawdę. Dlatego, tak jak powiedziałem, no nie czuję się przegrany, będę to podkreślał. Dziękuję wszystkim sponsorom, których mam, bo których nie byłoby mnie. Chcę wszystkich przeprosić, że może za was zawiodłem, nie zdobywając tego pasa, jednak jestem z siebie dumny. Dziękuję swojej żonie, dziękuję swoim kibicom, swojej kochanej córce, która trzymała na pewno kciuki w domu. No co, mamy urodziny za 2 dni, więc będziemy świętować, będziemy się cieszyć z jej urodzin. No i z tej świetnej walki, bo ja jestem z niej zadowolony i dumny. My jesteśmy więcej niż zadowoleni, to my Tobie dziękujemy i oczywiście dołączamy się jako KSW Team do podziękowań dla wszystkich Twoich najbliższych, którzy byli składową tego sukcesu, bo tak trzeba powiedzieć o tej walce, to był Twój sukces. No, mogę tak powiedzieć. Jak już tutaj usłyszałem, że to była walka dekady, także no, mogę się tylko cieszyć, że i prezesi podeszli i powiedzieli, że naprawdę dawno nie widzieli takiej walki, więc naprawdę cieszę się. To te słowa budują, nakręcają, dadzą mi jeszcze więcej powera, więcej pracy nad tym, czym mam być lepszy. Już wiem nawet, nad czym muszę popracować. Także no co, pchamy ten wózek do przodu i ja wiem, że jeszcze tym jeszcze będę. Andrzeju, dziękujemy, celebruj. Jasne, że tak, mimo że przegrane, to celebruję, jestem z siebie dumny, dziękuję wam wszystkim i co, chwilę dychamy, lecimy dalej. Oczywiście, dzięki śliczne. Dziękuję. Chodź na misiaka i ja uciekam. Super robota.